Dziś rozmawiamy o kimś, kto potrafił napisać muzykę zarówno dla Hollywood, jak i dla Jasnej Góry. I kto jednocześnie stał się twarzą dwóch światów, awangardy i głębokiej duchowości. Akurat dzisiaj obchodzimy 12. rocznicę śmierci Wojciecha Kilara. Twórcy, którego może większość kojarzy, ale może mało kto tak naprawdę zna więcej niż jednego poloneza, którego tańczymy na studniówkach. A szkoda, bo jego twórczość jest niezwykle ciekawa i to jeden z najciekawszych rozdziałów XX wieku w muzyce poważnej, filmowej i sakralnej. Ciężko się z tym nie zgodzić. Dokładnie. Urodzony w Lwowie w 1932 roku, już samo miejsce urodzenia ma w sobie pewną wielokulturowość. Okupacja, przesiedlenia, no to czas, w którym dorastał, widział ten świat, który się rozpadał, przebudowywał, no i właśnie też to słychać w jego muzyce. Tak, całe to otoczenie, w którym kompozytorzy żyją, zazwyczaj Odzwierciedla się. mamy w odzwierciedlone muzyce. w muzyce. Później Wrocław, a następnie Katowice. Miejsce, gdzie spędził właściwie całe swoje dorosłe życie. I tu właśnie zaczyna się jego formacja. Tadeusz Bert, Kazimierz Serocki, potem uczestniczył również w kursach muzyki nowej w Darmstadt w Niemczech, a także edukację muzyczną uzupełniał dzięki stypendium rządu francuskiego w Paryżu w latach 1959-1960, gdzie uczęszczał na zajęcia do znakomitej kompozytorki Nadii Boulanger. Jak to wszystkie drogi kompozytorów z tej epoki krążą wokół osobowości Nadii Boulanger. Kompozytorzy tych czasów stawiali sobie również takie świadome pytanie, czym jest muzyka po II wojnie światowej? A Kilar w tym środowisku potrafił być jednocześnie radykalny, jak i zdyscyplinowany. I bardzo pracowity, ponieważ potrafił siedzieć nad jednym współbrzmieniem, godzinami. Lata 60., 70. Kilar jest jednym z filarów awangardy. I warto wspomnieć o utworze Riff 62, który zadedykował Nadii Boulanger w jej 75. urodziny. Albo może warto też przytoczyć taki utwór Diftongos, klasyka sonoryzmu, po prostu. Eksperymenty, klastery, szmery, brzmienia całościowe, masa dźwiękowa. Ale on nigdy nie był awangardzistą dla efektu. Nie, absolutnie. On eksperymentował po coś, żeby znaleźć nowy sposób wyrażania emocji. I widać to też po tym, jak logicznie prowadzi narrację. No dokładnie. Nawet najbardziej szalone klastery mają swój kierunek, przebieg, bo po prostu u niego chaos jest kontrolowany. I to dlatego jego późniejsza twórczość minimalna w ogóle nie jest dla niego zwrotem o 180 stopni. To jest raczej takie oczyszczenie języka. A w latach 70. następuje jego słynny zwrot. Ale nie, to nie jest rezygnacja z awangardy, to jest takie wejście jakby głębiej. Takie utwory jak Angelus, Exodus, Victoria, albo Orawa, czyli jeden z jego najbardziej rozpoznawalnych utworów, właśnie taki przykład dojrzałego minimalizmu w polskiej muzyce. I takiego bardzo polskiego, bo u Kilara minimalizm nie jest kalką amerykańskich procesów. On ma rytm Podhala, jego ostinatowe życie, te fale energii. No tak, on sam mówił, że muzyka ma być jak modlitwa. Powtarzalna, ale poruszająca, wzruszająca i tak wciągająca coraz głębiej i głębiej. W Angelusie czy w Exodusie ta modlitwa jest prawie architektoniczna. Wielkie masy brzmieniowe, jeden gest, który po prostu rośnie. I to jest takie najbardziej kilarowskie. Prostota, która wcale nie jest prosta. W 1974 roku powstał Krzesany, taki bardzo znany utwór, który oznaczał zupełne zerwanie z awangardą, jej konstruktywizmem i sonorystyką. Stylistyce przejętej w tych utworach pozostał Kilar wierny, można powiedzieć, że do końca swojego życia, rezygnując niemal całkowicie z awangardowych środków technicznych, sonoryzm i tak dalej. Nie. Wciąż operował jedynie uproszczonym językiem, gdzie melodia była najważniejsza, eksponowanie takich wielkich mas. No ale ta melodia, bo właśnie to melodia porusza najbardziej, prawda? Potrafi w nas obudzić takie bardzo silne emocje. I dotyczyło to zarówno utworów nawiązujących do muzyki ludowej, w szczególności tego wspomnianego folkloru podhalańskiego,
jak i dzieł narodowo-religijnych, odzwierciedlających głęboką wiarę i patriotyzm kompozytora. Ale może przejdźmy teraz do jego twórczości filmowej, bo mowa tu o ponad 130 ścieżkach dźwiękowych. Wynik wręcz nieprawdopodobny. A muzyka niezwykle ciekawa. I myślę, że na pewno większość osób potrafi wymienić kilka filmów, w których właśnie muzyka Kilara była taka, bardzo ważna, no nie? I można pewnie coś niecoś zanucić. Ciekawe, może nam dacie znać w komentarzach. Ale ja też często myślę, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że Kilar był twórcą muzyki do filmów tak bardzo znanych. A wiesz co? Jeszcze chciałabym Ci powiedzieć, że najważniejsze albo najciekawsze może jest to, że on nie powielał żadnych schematów. Polański, Wajda czy Zanussi, każdy korzystał z jego muzyki, jego wiedzy i z takiej niesamowitej umiejętności. Ale Ty chyba wiesz, o czym mówię. Tak, taki minimalizm, który nie jest pusty. Ostinato, które buduje napięcie, prosta harmonia, która tworzy ogromne pole emocji. Weźmy na przykład Drakulę. To takie arcydzieło pulsacji. Wiolonczele w ostinatach, smyczki robią fale, a nad tym ogromna przestrzeń harmoniczna. W pianiście natomiast ta muzyka jest prawie przeźroczysta. Ona wspiera obraz, ale nad nim nie dominuje. A i ten piękny motyw klarnetu. Uwielbiam. Grałyśmy to kiedyś. No, piękny jest. A w Ziemi Obiecanej rytm miasta, maszyn, industrialny puls. No a już nie wspominając o Panu Tadeuszu i tym naszym znanym polonezie. To już zupełnie inny świat. Ta elegancja, tradycja. No, dokładnie. Dlatego właśnie powiedziałam, że na pewno każdy potrafi wymienić choć jeden film z muzyką Kilara. Ale Kilar też jednocześnie umiał być różny, a jednocześnie bardzo rozpoznawalny. No oczywiście ten polonez z Pana Tadeusza, to można by rzec, że nawet jest to drugi hymn dla Polaków, prawda? Tak. I to ciekawe, że ten utwór wcale nie jest ani prosty, ani na szybko napisany. On jest fantastycznie skonstruowany. Prosty rytm oraz płynna, szeroka fraza. I nic na siłę, można powiedzieć, zero pompy, zero nachalnego patosu. On otrzymał też wiele nagród za tą muzykę filmową. I teraz tak sobie myślę, że rozmawiamy i o tej muzyce religijnej, muzyce inspirowanej folklorem, muzyce filmowej. Jest to bardzo dużo utworów, ale w muzyce Kilara mamy również utwory takie typowo klasyczne na fortepian solo czy utwory kameralne. I te utwory też bardzo ludziom się podobają. Myślę, że nie zawsze wiedzą, że napisał to Wojciech Kilar, twórca tej muzyki, ale te utwory zazwyczaj charakteryzuje też taka niesamowita energia, dbałość o rytm, artykulację. No tak, ale zobacz, Kilar tak naprawdę nigdy nie próbuje być narodowy, no nie? Po prostu on jest tak szczery, potrafi przekonać tą swoją muzyką i właśnie dlatego chyba pokusiłam się wcześniej o to stwierdzenie, że chyba każdy potrafi zanucić jakąś melodię i można powiedzieć, tak, to jest Kilar, no nie? Czyli można powiedzieć, że ta jego muzyka funkcjonuje w tej kulturze masowej, ale też w muzyce koncertowej. I to w sumie nie zdarza się tak często, więc to pokazuje taką wyjątkowość tego kompozytora. I warto tutaj też podkreślić, jak duchowy był to człowiek i bardzo skromny. Nawet po sukcesie muzyki Drakuli jeździł maluchem. Nie chciał wyjeżdżać też z Polski. Mówił, jestem potrzebny tutaj. I to była właśnie jego taka decyzja artystyczna. On po prostu czuł, że jego miejsce jest w Polsce i w tym polskim pejzażu kulturowym. I że jego muzyka wynika z tej ziemi, z tej wrażliwości, a w jego twórczości sakralnej istotne są proste gesty, ale wielka intensywność zarazem. A ja bym jeszcze dodała, że Kilar to artysta, który udowodnił, że można być twórcą totalnym, nie tracąc przy tym siebie. I że właśnie taka prostota może być najgłębszą formą wyrazu. Jego muzyka pozostaje aktualna, bo jest prawdziwa. I dlatego tak bardzo chcemy o niej mówić. Czy mogłabym powiedzieć, że Wojciech Kilar to człowiek, kompozytor, który stał się głosem polskiej duszy we współczesnym świecie? Myślę, że jest to bardzo dobre podsumowanie tego wszystkiego, co dzisiaj sobie tutaj powiedziałyśmy. I to tyle na dzisiaj. Chcemy zaprosić serdecznie na kolejne odcinki cyklu Polskie Muzyczki. I ja oczywiście standardowo chciałabym przypomnieć, żebyście zasubskrybowali nasz kanał i obserwujcie nas również w mediach społecznościowych. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia!
Dziękuję.